Dlaczego dzisiaj tak powszechnie kobiety są niezadowolone z małżeństwa? Oczywiście czynników jest bardzo wiele. I niedorozwój mężczyzn, i trudności z budowy więzi, i złe warunki życiowe, psychiczne, mieszkaniowe, materialne. Mnóstwo problemów, można by powiedzieć, które są przyczyną niezadowolenia. Ale jest jeden element, na którym chciałem się specjalnie osobno zatrzymać. To są własne oczekiwania. Kobiety oczekują od małżeństwa, w szczególności od mężczyzny, czegoś, co jest niemożliwe do spełnienia bardzo często. Przeciętna kobieta oczekuje, że mąż będzie takim koteczkiem, misiaczkiem, pluszaczkiem, który ona będzie głaskać i on będzie mruczał jak taki koteczek, tak? Otóż można całe życie na to czekać i ten hipopotam, bo jesteśmy gruboskórnymi hipopotamami, nie staniemy się koteczkami i całe życie żona będzie narzekać, no kiepski z ciebie koteczek, hipopotamie, prawda? Szkoda. Trzeba by zmienić jakoś patrzenie. Jeszcze jedna jest rzecz w oczekiwaniach kobiety. Kobiety, trochę podpuszczone przez piosenki, przez jakieś filmy, oczekują, że mężczyzna, ten koteczek, pluszaczek, będzie się domyślał, będzie zgadywał jej myśli. To jest zupełnie nierealne. Owszem, on może, jak mu dokładnie powiedzą, dlaczego, robić rzeczy, które są dla kobiety miłe i potrzebne, ale dlatego, że się tego nauczył. Jak się dobrze nauczy, to będzie wyglądało tak, jakby zgadywał jej myśli. Ale to nie jest zgadywanie myśli. On to wie i wie, dlaczego to robi. Żeby panie zapamiętały, że nie jesteśmy misiaczkami i nie staniemy się nigdy koteczkami, pluszaczkami. Opowiem kawał o hipopotamie. Leży hipopotam w błocie. Leży. A synek hipopotamek jeździ w kółko na rowerku i tak przez cały dzień. Drugi dzień leży hipopotam w błocie, a synek jeździ w kółko na rowerku. Trzeci dzień leży w błocie, synek jeździ. Łańcuch mu spadł. Tatusiu, napraw mi rowerek. No tak, teraz rzuć wszystko i naprawiaj rowerek. Kolejny bardzo ważny rys męskości, z którym kobieta, jeżeli się nie oswoi, więcej, jeżeli go nie polubi, będzie ciągle niezadowolona, bo nie dość, że nie jest misiaczkiem, koteczkiem, pluszaczkiem, to jeszcze zupełnie inaczej od niej funkcjonuje. Bo jak coś robi, to robi całym sobą. Czy pracuje, czy odpoczywa, czy je, czy śpi, czy myśli. On jest cały w to włączony. A ona ma podzielną wagę i ciągle robi 10 rzeczy na raz. Ją drażni jego funkcjonowanie. Oczywiście drugą stroną medalu jest to, że nas drażni to, że kobiety robią tyle rzeczy na raz. Ale to już jest osobna bajka.